Pozwolę sobie powiedzieć, że według mego zdania panu Palaczowi dzieje się krzywda. Jest tu niejaki Szubal, który na niego nastaje. Pan Palacz służył już ku całkowitemu zadowoleniu zwierzchnictwa na wielu statkach, które może panom kolejno wymienić. Jest pilny, lubi swoją pracę i naprawdę trudno pojąć, dlaczego miałby być nieodpowiedni na tym statku, gdzie służba nie jest przecież tak niezmiernie ciężka, jak na przykład na żaglowcach handlowych. A zatem tylko potwarz może przeszkadzać mu w awansie i pozbawić go uznania, którego inaczej na pewno by mu nie brakowało. Powiedziałem o tej sprawie tylko ogólnie. Szczegółowe zażalenie przedstawi panom on sam. Chodź no pan tutaj. Słuchaj no pan. Posuwa pan swoje natręctwo naprawdę za daleko. Jak często mówiono panu po dobroci, że Szubal jest pańskim bezpośrednim przełożonym i że jako podwładny tylko z nim ma się pan porozumiewać. A teraz nie tylko nie wstydzi się pan naprzykrzać panu kapitanowi, lecz także ośmiesza się pan, przyprowadzając jako wyuczonego rzecznika pańskich niedorzecznych oskarżeń tego małego, którego w ogóle po raz pierwszy widzę na statku. Wysłuchajmy jednak tego człowieka. Ten Szubal tak czy owak staje się według mnie z biegiem czasu o wiele za samodzielny. Ale nie chcę twierdzić, że świadczy to na pańską korzyść. Niechże uporządkuje pan swoje zażalenia. Niech pan zacznie od najważniejszych i przechodzi do bardziej błahych. Może potem w ogóle już nie będzie potrzeba przytaczać wielu z nich. Przecież mnie pan zawsze wszystko tak jasno przedstawiał. Gdybym przyszedł wcześniej, zamiast patrzeć przez okno. Jak się pan właściwie nazywa? Przychodzę, bo zdaje mi się, że Palec obwinia mnie. Dziewczyna z kuchni powiedziała mi, że widziała, jak szedł tutaj. Panie kapitanie i wy wszyscy panowie, na podstawie moich zapisków, a w razie potrzeby także wypowiedzi nieuprzedzonych i nie ulegającym żadnym wpływom świadków, którzy czekają nad drzwiami, jestem gotów odeprzeć każde oskarżenie. Zdaje się, że pan chciał zapytać o coś tego młodego człowieka, panie Jakub. Istotnie. Jak się pan właściwie nazywa? Karl Rossmann. Ależ wobec tego ja jestem twoim wujem Jakobem. A ty jesteś moim kochanym siostrzeńcem. Przeczuwałem to cały czas. Jak się pan nazywa? Niechże pan pojmie swoje szczęście, młody człowieku. To jest senator Edward Jakub, który okazał się pańskim wujem. Czeka pana teraz zupełnie wbrew pańskim dotychczasowym oczekiwaniom wspaniała kariera. Niech pan spróbuje to zrozumieć tak dosłownie, jak tylko uda się to panu w pierwszej chwili. Rzeczywiście. Mam w Ameryce wuja Jakoba. To szczególny zaszczyt dla mego statku, że stał się on miejscem takiego spotkania. Jestem szczęśliwy, że mogłem poznać pańskiego siostrzeńca, panie senatorze. Jest to rodzaj przedsiębiorstwa komisowo-spedycyjnego. W Europie w ogóle takich się nie spotyka. Interes polega na pośrednictwie handlowym. Nie oznacza ono jednak przekazywania towarów od producenta do konsumentów czy też kupców, lecz pośredniczenie w dostawie wszelkich towarów i surowców dla karteli fabrycznych i pomiędzy nimi. Jest to zatem interes, który obejmuje kupno, składowanie, transport i sprzedaż na wielką skalę i musi utrzymywać bardzo dokładną, nieustanną telefoniczną i telegraficzną łączność z klientami. Naprawdę daleko zaszedłeś. I musicie wiedzieć, że wszystko to przed 30 laty sam założyłem. To graniczy z cudem. Wszystko rozwija się tutaj tak szybko. Pan Polander przyszedł,
żeby cię zabrać do swojej posiadłości, tak jak o tym wczoraj rozmawialiśmy. Nie wiedziałam, że to nastąpi już dzisiaj. Byłbym przygotowany. Skoro nie jesteś przygotowany, to może odłóżmy lepiej tę wizytę na później. Mamy na to dość czasu. Przewidziałam także pewną zwłokę i wcześniej Zakończyłam dzień pracy. Widzisz, jakie kłopoty powoduje już teraz twoja wizyta? Przykro mi. Nie zrobi mi pan żadnego kłopotu. Pańska wizyta sprawia mi szczerą radość. Opuścisz jutro swoją lekcję jazdy konnej. Czy już ją odwołałeś? Nie wiedziałem przecież. I mimo to chcesz jechać? Po drodze zatrzymamy się przed ujeżdżalnią i załatwimy tę sprawę. Miło mi to słyszeć. Ale chyba wrócisz jutro rano na lekcję angielskiego. Co znowu? Czy nie może zostać przynajmniej przez jutrzejszy dzień? Przywiozłabym go z powrotem pojutrze rano. W żadnym razie. Nie mogę dopuścić do takiego nieładu w jego nauce. Później, kiedy będzie już wiódł jakieś własne, uregulowane życie zawodowe, bardzo chętnie pozwolę mu na przyjęcie tak uprzejmego i zaszczytnego zaproszenia, nawet na dłuższy czas. Na jeden wieczór i jedną noc. To rzeczywiście prawie nie warto. Takie było i moje zdanie. Trzeba brać, co się dostaje. Rzeczywiście. Mam w Ameryce wuja Jakoba. Ale jeśli dobrze zrozumiałem, Jakob to nazwisko pana senatora. A mój wuj Jakob, który jest bratem mojej matki, ma na imię Jakob. Podczas gdy jego nazwisko musiałoby oczywiście brzmieć tak samo jak nazwisko mojej matki, która z domu nazywa się Bendelmeyer.